Słowo jest takim budulcem, z którego się konstruuje zdania, a zdania składają się na rozdziały, a rozdziały na powieści czy na opowiadania, na prozę generalnie rzecz biorąc. Taką gliną, w której się po prostu rzeźbi. Ja lubię czasami takie porównania do sztuk plastycznych, zresztą nawet przed laty się w to bawiłem, że pisałem wiersze do pomników. To była w ogóle moja pierwsza poetycka książka 30 lat temu już. Początkowo się broniłem przed tym, żeby pisać książki sensacyjne i kryminały, bo chciałem być takim drugim Czesławem Miłoszem, pisać wiersze, parę słów i żeby ktoś się nad tym zastanawiał, o co poeta miał na myśli. Wspaniałe, jakie to jest wspaniałe. A potem pomyślałem sobie, że jednak parę złotych by się przydało, a ludzie zaczęli wtedy sięgać po książki polskich autorów, kryminały polskich pisarzy. I siedziałem na plaży chyba w Ustroniu Morskim, czytałem książkę Güntera Grassa. Pomyślałem sobie, nie kryminał, no bo on kryminałów nie pisał. Ale jakoś tak wtedy poczułem, że chciałbym pójść w tym kierunku, napisać na przykład coś na kształt kodu Leonarda. To był właśnie ten czas, kod Leonarda da Vinci i Dana Browna, żeby coś w tym stylu stworzyć, ale na naszą polską miarę. I tutaj zamiast Jezusa Chrystusa był święty Wojciech, który to święty Wojciech też w pewnym momencie w turbocie Güntera Grassa wystąpił. No i potem to się tak potoczyło. Kryminały zwykłe, współczesne, kryminały retro. Wujek mój z Warszawy zawsze namawiał mnie, pisz kryminały, ja wtedy mówiłem, nie. Chcę pisać książki obyczajowe, wiersze, wielkie powieści. A skończyło się tak, jak się skończyło. Nie żałuję, jest fajnie, aczkolwiek czasami chciałbym wrócić do literatury obyczajowej. Te próby ponawiam co jakiś czas. Mam nadzieję, że są udane. Mam kilka serii literackich, właśnie są kryminały retro, kryminały zwykłe, warszawskie, współczesne, seria o Tomaszu Hornie, czyli powieści historyczno-przygodowe. Chyba najbardziej taką bohaterem, którego najbardziej lubię, jest Stanisław Berg, który jest detektywem XIX-wiecznym. Zaczynał w Łodzi, potem się przeniósł do Królewca XIX-wiecznego. Z nim planuję zostać jak najdłużej. Tych książek jest już 7 części. Myślę, że będę to ciągnął jeszcze dosyć długo. To nie jest nigdy tak, że wiem, jak się książka skończy. Ja mniej więcej wiem, jak się zacznie, no bo zaczynam ją. Potem to się rozwija. Tak podobno powinno się zacząć od pierwszego trupa, w pierwszej scenie albo nawet w pierwszym zdaniu. No. Leżała z nożem wbitym w wątrobę. Ja lubię się czasami rozpędzić, tak, żeby to było takie miękkie, dopiero potem czymś zaskoczyć. Także nie wiem, jak się książka skończy, wiem, jak się mój tydzień skończy, tydzień pisarski, bo sobie to zwykle, zawsze to powtarzam, rozpisuję na tygodnie. Fajnie jest na przykład, jak scena zakończy się jednego dnia. Fajnie jest, jak na przykład będę się kładł spać we wtorek, wiedząc, co w środę rano będę pisał. Zawsze powtarzam, że piszę metodą Zbigniewa Nienackiego, czyli 2 strony dziennie, codziennie. I to mi się udaje i dzięki temu są takie tego efekty, że tych książek jednak rocznie kilka jest napisanych. Czasami były czasy, że książki nawet wychodziły 3 rocznie, chociaż w porównaniu z niektórymi innymi autorami, którzy wydają tych książek 10-15 rocznie, no to jest nic. No ale tego się trzymajmy. Ja bym chciał, żeby to cały czas jednak była przyjemność i jakaś przygoda.
W tej chwili jestem w takiej fajnej sytuacji, dawno tego nie miałem, że mam, mówiąc kolokwialnie, 5 książek do przodu. Ale na 4 z nich mam podpisane umowy i tylko czekać. I teraz nie wiem, o której miałbym powiedzieć. Najchętniej bym powiedział o tej, która jest już właściwie w końcowej fazie produkcji. To będzie Stacja Zło. To będzie 8 opowiadań kolejowych, mówiąc najkrócej. A rozwijając myśl, jest w roku taka noc. Nie jest to noc świętojańska, ani noc wigilijna, ani noc jakaś inna. To jest noc zmiany czasu z letniego na zimowy, która przypada zawsze w październiku, kiedy przestawiamy zegarki i kilkanaście pociągów nocnych, które jadą wtedy przez Polskę, muszą się zatrzymać na stacji i czekać tam około godziny, żeby wyjechać z tej stacji w dalszą drogę już o nowym czasie, w czasie już zimowym. I przez tą godzinę co się może stać? No właściwie wszystko. I sobie pomyślałem, że 8 miejsc w Polsce, 8 stacji kolejowych, małych, dużych, 8 opowiadań, w nich różni bohaterowie, niektórzy znani z moich wcześniejszych książek, inni zupełnie nowi. No i tak sobie będziemy kombinować. 8 fajnych historii, mam nadzieję. Już w tej chwili wiem, że to oprócz papieru będzie to wypuszczane jako audiobook co miesiąc i książkę będzie czytał, wszystkie te opowiadania po kolei, Mariusz Bonaszewski, wspaniały aktor. We wszystkich moich książkach bohaterowie jeżdżą pociągami, czy to są pociągi XIX-wieczne, czy to są pociągi jeżdżące podczas wojny, czy współcześnie. I one jeżdżą zgodnie z rozkładem. Chcę to podkreślić, zawsze tego pilnuję. Podobnie jak w takim moim cyklu też powieściowym o Antku, który się rozgrywa w latach 38-44. Cała komunikacja miejska, tramwaje, autobusy też jeżdżą zgodnie z rozkładem. Staram się tego pilnować, no bo też jestem fanem komunikacji szynowej. Nigdy chyba nie pomyślałem o tym, że teraz będę pisarzem. No, po prostu to wynikało jedno z drugiego. Zamiast do szkoły wojskowej poszedłem na polonistykę, no bo już wcześniej pisałem jakieś wiersze. No, oprócz tego tam było najwięcej miejsc, bo aż 100, więc najłatwiej się było dostać. I dopiero po pierwszym roku, po kursie poetyki, poczułem, czym to się je i jak to smakuje. To nie jest tak, że ktoś sobie powie, no teraz będę pisarzem, pisarką, miałam same 5, 6 z języka polskiego, to teraz będę pisać książki. To tak chyba nie działa. Podobnie jak wszystkie kursy pisarskie też chyba w mojej ocenie na niewiele się zdadzą. Trzeba to mieć we krwi, trzeba też do tego powoli dochodzić, do niektórych rzeczy, zdobywać tę wiedzę sukcesywnie. I wtedy można do czegoś dojść. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć młodym, początkującym pisarzom, żeby byli cierpliwi, że pisanie to jest nie tylko sztuka pisania, ale też sztuka skreślania tego, co nieważne. Niedawno napisałem książkę obyczajową na 170 stron. Zostawiłem to na małym ogniu, jak bigos, żeby potem wrócić do tego po miesiącu, po 2. Zacząłem to sczytywać i wyrzuciłem 40 stron. Ze 170 wyrzuciłem 40, które mi się wydawały po prostu już niepotrzebne, bez sensu. Zostawiłem samą tę tkankę najważniejszą. Także sztuka pisania to także sztuka skreślania, sztuka wyboru. Jak już mamy to, co napisaliśmy, no to musimy być cierpliwi, nie wydawać tego właśnie za pieniądze, żadnego vanity publishing. Self-publishing, czyli zaniesienie książki do drukarni na pendrive'ie, to jest też ostateczność. Szukać wydawcy, jeżeli to jest dobre, to na pewno się obroni. Ja na swój debiut prozatorski, czyli
powieść Wrzawa czekałem 4 lata. 4 lata chodziłem po Warszawie od wydawnictwa do wydawnictwa i szukałem tego, kto chciałby to wydać. I w końcu się udało. I to nie byle gdzie, tylko w wydawnictwie Muza. Udało mu się zadebiutować powieścią Wrzawa. Wzbraniałbym się jednak przed korzystaniem z narzędzi sztucznej inteligencji w pracy pisarskiej. Jeżeli to by nam miało zrobić jakiś research, no to wtedy tak, zamiast gdzieś tam szukać, sztuczna inteligencja nam to znajdzie. Coś, co jest nam potrzebne do jakichś działań pisarskich, jakiś szczegół, tak? Ale do samego pisania, a broń Boże, absolutnie, to jest rozpoznawalne na kilometr, że to pisała sztuczna inteligencja. Czasami jest tak, jest już używana powszechnie w gazetach, w tygodnikach, w dziennikach, to od razu, jeżeli redaktor żywy na to nie spojrzał i nie skorygował, to rzeczywiście widać, że maczał w tym palce komputer. Powinnością literatury jest zmienianie świata, zmienianie ludzi w środku. Jeżeli człowiek się zmieni, no to też zmieni świat, ale przynajmniej będzie próbował. Znajdujemy się w Domu Literatury w Warszawie, gdzie działam w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w oddziale warszawskim, który też do tego został właściwie powołany, żebyśmy byli razem, wspólnie, żebyśmy nie tylko pomagali sobie w różnych sprawach życiowych czy twórczych, ale też razem zabierali głos właśnie na różne tematy. Bronimy tego miejsca, bo los Domu Literatury jest niepewny i zabieramy głos w niektórych ważnych sprawach i zmieniamy świat, na pewno. Na pewno. Ja mam nadzieję, że po prostu swoimi książkami niosę ludziom jakąś radość. Jeżeli to miałoby być też czysta rozrywka, czytanie książki na plaży, teraz mamy lato. Jeżeli ktoś weźmie moją książkę na plażę albo na działeczkę i tam przeżyje miłe chwile, czegoś się nauczy, albo coś na przykład ta książka zmieni w nim, to wszystko będzie wtedy działało i cel będzie osiągnięty.